Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnej wersji naszego nagrania. Witamy Oskara z tyłu, który nam operuje z nami i kazał nam się patrzeć na siebie, bo za dużo się patrzymy na ekran. Ja nazywam się Andrzej Targosz, Fundusz Inspiration Booster. A ja się nazywam Wojtek Burko, też Inspiration Booster. Tak, ostatnio mówiliśmy i wspominaliśmy, opowiadaliśmy o tym, dlaczego stworzyliśmy, dlaczego się zaangażowaliśmy w fundusz, jak go prowadzimy. To wspominaliśmy, że bardzo chętnie byśmy częściej podyskutowali o tym, jakie decyzje inwestycyjne my podejmujemy, albo jakie decyzje inwestycyjne inni podejmują, raczej pod kątem oceny i wyrażania swojego zdania, swojej opinii, które projekty, które startupy nas interesują. Nie zgłosiły się jakoś specjalnie zbyt dużo inwestycji. Odzew nie było oszałamiający. Myślę, że odzew na początku nigdy nie jest oszałamiający. Z drugiej strony też nie słyszeliśmy o jakichś spektakularnych inwestycjach, które warto by było omówić na rynku polskim. Chyba, żebyśmy wychodzili jakoś szerzej. Od ostatniego odcinka... WeWork, Uber. Nie. Może poopowiadajmy o naszych inwestycjach i dobrym pomysłem jest, żeby wziąć na warsztat może 5G. Dużo się mówi o 5G. Ostatnio jest głośno o 5G. Dużo się mówi o tym, że 5G jest nieekologiczne. Dużo się mówi o tym, że 5G jest przyszłością. No właśnie, to może podyskutujemy o tych mitach, nie? Czy 5G... Faktycznie, co to jest 5G, Wojtek? Nowy standard zrobiony przez 3GPP, ale wbrew temu, co próbują nam powiedzieć różni ludzie, wasze telefony prawdopodobnie mają 5G już w sobie, prawda? Tyle, że serwisu nie ma. To nie jest kwestia wyłącznie nowego radia, nowych częstotliwości, nowego sposobu używania pasma. Dla nas w 5G było istotne coś zupełnie innego i spróbujemy w czasie tej rozmowy wam o tym opowiedzieć, dlaczego to nie nowe radio nas tak zafascynowało. Nowe radio pozwala niektóre wskaźniki poprawić o powiedzmy 20-30% w stosunku do sieci czwartej generacji, której w większości używamy w tej chwili, w szczególności jak chodzi o transfer danych. Więc wymiana infrastruktury po to, żeby dostać 20-30% więcej, nie wydaje się racjonalna. Tak, te przepływności, jak jest pojedyncza komórka w testowej celi, będą dużo większe, ale jak tylko tam będzie więcej użytkowników, to spadną do, jak powiedziałem, 20-30% więcej niż to, co jest możliwe do uzyskania teraz. Czyli nie warta skórka wyprawki. No to po co to inwestujemy? No rany, co myśmy narobili? Po co myśmy w to zainwestowali? Nieekologiczne, złe. Jakie nieekologiczne? To jest następne. Ten akurat mit, z tym mitem się trzeba rozprawić. Znajdziemy zaraz folię aluminiową, sobie zrobimy czapeczki takie eleganckie, żeby nas ochroniły przed 5G i chipowaniem. Otóż nie jest nieekologiczne. Zrobione porządnie, końcówki radiowe w 5G będą... Nie będziemy świecić? Ja mógłbym świecić. Wiedziałem, co zrobić. No dobrze. Końcówki radiowe będą używały znacznie mniejszej mocy. To jeden z naszych portfoliowych founderów używa miłej analogii, że można oczywiście oświetlić sobie kartkę do czytania przy pomocy lampy, takiej nad ulicą lampy. To jest analog do Node czy tam BTS-a, czy końcówki radiowej w tradycyjnych sieciach. A można też sobie oświetlić tę kartkę do czytania przy pomocy lampki do czytania z nadbarku świecącej na kartkę dokładnie i nigdzie więcej. I jak się zastanowicie, która z tych lamp przy takim samym poziomie oświetlenia kartki potrzebuje więcej mocy, no to odpowiedź jest oczywista. Lepiej dużo, a małych i blisko niż daleko z dużą mocą po to, żeby obsłużyć wszystkich. To ma jeszcze jedną, dużo małych ma jeszcze taką zaletę, że pojemność takiej komórki czy sumy komórek na jakimś terenie się zwiększa, ponieważ po drugiej stronie jest łącze, które nie jest radiowe, w związku z tym nie ma ograniczeń typowych dla podziału pasma w tej samej przestrzeni. Więc to jest z całą pewnością mit i prawidłowo zrealizowana
sieć 5G jest na pewno dużo bardziej ekologiczna, jeżeli takiego słowa można użyć. Na pewno używa mniej energii, na pewno oszczędnie gospodaruje pasmem na danej przestrzeni, co pozwala na obsłużenie większej liczby użytkowników, dzięki czemu można też myśleć o innych zastosowaniach. No z tego, co powiedziałeś, to tak można powiedzieć albo podsumować, że nie jest to nieekologiczne, a z drugiej strony tak naprawdę walczymy tylko i wyłącznie o większe pasmo, natomiast jakby cała infrastruktura będzie wyglądać teoretycznie tak samo. Ale ja z kolei patrzę na 5G w ten sposób, że właśnie otwierają się nowe możliwości przed mniejszymi operatorami i to, co powiedziałeś o tym, że będzie więcej komórek, więcej miejsc, które będą nadawać sygnał, no to jest przyszłość, czyli taka transformacja operatorów do nowej generacji operatorów, gdzie operatorem będzie tak naprawdę mógł być każdy, kto ma użytkowników. No i na tej podstawie przy takim rozumowaniu ludzie robią estymaty, ile to tego ruchu będzie więcej, mówiąc to w dolarach. I te szacunki sięgają kilku bilionów dolarów. Natomiast chciałbym, jeśli mogę, przywołać analogię, która pewnie jest zużyta, jak ktoś słuchał konferencji, czy mojego wystąpienia na konferencji poświęconej 5G, ale dla tych, którzy nie słuchali, to pozwólcie, że ją tutaj powtórzę. Telefon komórkowy został wynaleziony przez pracownika Motorola w 1973 roku. Marty Cooper się nazywał ten pan. I przez długi czas był używany jako symbol statusu. Telefon w samochodzie. Stąd Motorola, ponieważ zaczynała jako firma od robienia radia samochodowego, i mało się nie nazywała Radiola, szczęśliwie nazywa się Motorola, zrobiła te telefony z myślą o samochodach. 7 lat później kilka firm konkurujących o użytkowników zrobiło estymaty. AT&T stwierdziło, że dziwna estymata, 699,7 setek tysięcy takich telefonów, czyli 700 tysięcy takich telefonów. Prognoza była na rok 2020. Motorola, która wiedziała oczywiście najlepiej ze wszystkich, mówiła 270 tysięcy samochodów z telefonami, czy telefonów w samochodach. Taka śmieszna firma Telocator, Telocator Networks of America. Pewnie nigdy nie słyszeliście, ale ci z Was, którzy się interesują telekomunikacją, mogli słyszeć o tab-filach. To była firma, która wymyśliła protokoły, które pozwalały przesyłać dane krótkie i obrazki bardzo spikselowane po tych prymitywnych sieciach. Wydawało się, że to dla nich należy przyszłość. Ich estymata była gdzieś pomiędzy Motorolową a AT&T. Estymata na 2020. W 1982 roku, raptem 2 lata po tym, jak AT&T wydało swoją estymatę, Urząd Antymonopolowy Stanów Zjednoczonych rozwalił NTT, robiąc Baby Bell. W związku z tym tego nie byli w stanie jakoś przewidzieć. Firma Telocator przeżyła trochę dłużej. W połowie lat 90. w serii procesów z FCC i rządem Stanów Zjednoczonych zniknęło. Motorola przeżyła trochę dłużej. Przeżyła, żeby zobaczyć, co się stało z prognozami do roku 2000. Andrzeju, mam nadzieję, że nie słuchałeś i że nie wiesz, jak byś zgadywał, ile było telefonów komórkowych w roku 2000 na tych rynkach, na które ta prognoza, było trochę więcej, ale to było kilka rynków w Stanach Zjednoczonych. Ile ich mogło być? Motorola 270, AT&T 700 tysięcy. No, myślę, że bliżej setek milionów już wtedy. Nie da się z tym gościem dyskutować. 109 milionów, konkretnie 109 milionów. W związku z tym mówię o tym, żeby pokazać, że wszelkie przewidywania poza punkt osobliwy, to jest nowa wartość. Tak, na początku ludzie wysiadali z promów i dzwonili do domu, mówiąc, że wysiedli z promu, co się wydawało absurdalnym użyciem telefonu, który można mieć przy sobie. Nie było porządnego use case'u. I te estymaty niestety są obarczone taką wadą. Jak próbujemy robić projekcje, no to będziemy mówić, że w Londynie się nie zmieści więcej dorożek, bo ugrzęźnie w
końskich kupach, prawda? To jest tego typu prognoza nieprzewidująca, że pojawią się dorożki bez koni. Tak jak tutaj, prognoza wynikająca z użycia telefonu w samochodzie jako symbolu statusu absolutnie nie przystawała do tego, co ludzie z tym zrobili. I mamy głębokie przekonanie, a do czego to doprowadziło dalej, to wiecie, jeszcze później prawdziwe disruption kosztem operatorów, którzy odkąd byli w stanie dostarczać dane przez telefon, myśleli, że stworzą coś, co się nazywało walled gardens. To oni będą strażnikami świętego Grala zdalnego dostępu mobilnego do danych. Apple miał inny pomysł, no i możecie zobaczyć, jak wygląda ARPU operatorów od tego czasu. Average revenue per user dramatycznie spada, bo zostali wepchnięci w miejsce, w którym nigdy nie chcieli być, czyli tylko rury. Oszczędzali, upraszczali systemy billingowe, ograniczali koszty, ale spadające ARPU boli. W tym samym czasie Apple zupełnie nie narzekał. No tak, tylko ty mówisz już o kolejnej generacji, która w latach 80. była nie do wyobrażenia, nie do przewidzenia jeszcze. Dlatego te estymaty tak wyglądały. W związku z tym to, co chcę powiedzieć przez tę przydługą analogię, to, że nasze dzisiejsze estymaty wielkości rynku są obarczone tą samą wadą. My robimy projekcję tego, co jest teraz. No tak, ale możemy z całą pewnością powiedzieć, że wydarzają się, czy też są realizowane, albo są podjęte próby realizacji takich pierwszych pilotażowych projektów. Bo teraz dokładnie to samo analogię, którą powiedziałeś. Nie możemy przewidzieć przyszłości z wykorzystaniem tego, co się zbuduje na 5G realnym, ale to, co możemy przewidzieć, to na pewno możemy już zaobserwować, że ta rola operatorów globalnych, ona będzie też w jakiś sposób zmieniana, no bo... I to jest klucz całego problemu. To, w co myśmy zainwestowali, to jest Open Run. Open Run, czyli dwie rzeczy. Po pierwsze, możliwość przecięcia czegoś, co kiedyś było architekturą po stronie vendora, składającą się z dwóch zasadniczych części. RAN i Core. Core Network, już internet, da się tam wstawiać swoje usługi, z czego skorzystało Apple. Ale przecięcie RAN-u, czyli Radio Access Network, sieci dostępowej, przecięcie go na kawałki robi dokładnie to samo, co umożliwiło wejście Apple'owi i innym firmom. Operatorem w tej chwili może być szpital na przykład, czy resort nad morzem gdzieś, który korzysta z tego, że generuje ruch, czyli inni za ten ruch mu płacą. Przy pomocy TAP fili. TAP to jest, jakby ktoś chciał wiedzieć, od czego pochodzi, to jest Allocator Application Protocol, czyli ta firma, która właśnie chwalebnie upadła w 1996 roku, jeszcze przeżyła przez swoje protokoły. I to jest coś, w co zainwestowaliśmy. Edge, możliwość przecięcia tego wertykala w dowolnym miejscu, tuż przy końcówkach radiowych i działania w tym miejscu przez dodawanie usług. To jest rewolucja i to jest miejsce, w którym twierdzę, że nie potrafimy zrobić dobrych estymat, ale to jest enabler, jest na pewno jakieś polskie słowo, to akurat nie znam. To jest enabler dla bardzo wielu usług, które jest trudno sobie wyobrazić. To będzie Industry 4.0. Czy to umożliwi tak naprawdę realne wykorzystanie tego Industry 4.0 i przez 4.0 i całości technologii faktycznie, bo jeżeli, tak jak mówisz, podsumowując też to, co powiedziałeś, operatorzy, ich rola się zmieni. Nie mówimy, że wartość się, jakby cały biznes się przebuduje w jakiś sposób tak, bo kluczowy będzie ten, kto ma użytkowników i ten, kto ma dostęp do tych użytkowników i jaką infrastrukturę będzie mógł, albo jakie usługi będzie mógł zapewnić tym końcowym użytkownikom, którzy są u niego. Czyli jak powiedzieć ten przykład szpitala, że dzisiaj w szpitalu korzystamy z telefonów komórkowych wszyscy od operatora jednego, a potrafię sobie wyobrazić sytuację taką, że szpital ma swoją własną sieć. Do tej sieci oczywiście dalej operator dostarcza internet świetnie, natomiast internet a nie łącze z danymi, ale to szpital tak naprawdę w dużej mierze decyduje o tym i zarabia na
usługach, które dostarcza do końcowych użytkowników. I te usługi One mogą mogą być, mieć sens w dodatku tak. dużo większy, no bo dotyczyć tego, po co tam ludzie przyszli. mogą Być sensowne jeszcze. mogą być sensowne, czyli mogą być też takie ogólne, czyli mogą dostarczać telewizję, wideo, to co ludzie teraz konsumują, ale równie dobrze mogą też dostarczać rzeczy już specyficzne, czyli właśnie lokalizację pacjenta, który się zgubił, albo innych informacji, które dzisiaj w budynku nie znajdziemy. Tak jest. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem znowu, na ile słuchacze mają świadomość, jak wygląda teraz rozmowa. Wyobraźcie sobie sytuację, w której my z Andrzejem zaczynamy nie rozmawiać tak, tylko zaczynamy rozmawiać przez telefon komórkowy i jeszcze nie daj Boże jesteśmy obaj w Stanach, co nam się zdarza od czasu do czasu. Zastanówcie się, jak wygląda zamknięcie tej rozmowy w dzisiejszych czasach, w obecnie działających sieciach. Macie świadomość, że ta rozmowa idzie przez Warszawę albo Poznań, prawda? Co powoduje po pierwsze gigantyczne latency, a po drugie niewiarygodne zupełnie koszty. Tak, to właśnie to jest to, co Wojtek powiedział, to jest rewolucja, którą 5G wprowadzi, a która już została wprowadzona w jakiś sposób w przypadku sieci, takich sieci stacjonarnych, tradycyjnych przez punkty wymiany ruchu. Po prostu zamykanie ruchów tam, gdzie on jest powinien być zamknięty, a nie transmitowanie go w eter po to, że musi przejść przez x punktów. Jeszcze w dodatku z odwiedzeniem tego miejsca, który wystawia ostatecznie rachunek, czyli Warszawy. Tam w MSC w Warszawie czy w Poznaniu jest domykana rozmowa nasza, niezależnie od tego, gdzie siedzimy. To nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, ale w oczywisty sposób widać, że rola operatorów jednak zmaleje. W tej chwili... Ona się zmieni na pewno. Na pewno się zmieni też to, że jakby wykorzystanie ruchu, czy ona zmaleje, myślę, że ona będzie inna, czy biznesowo to im się zmieni. Zależy od tego, jakie będzie wykorzystanie ruchu. No bo zobacz, załóżmy na chwilę, że budujemy fabrykę, w której elementy komunikują się po sieci piątej generacji, bo mogą. I teraz zarówno operatorzy twierdzą, no my w tej fabryce waszej będziemy bardzo użyteczni, bo wam zapewnimy tę sieć. To samo mówią integratorzy. To jest dokładnie kawałek z punktami dostępowymi, prawda? Nie jest potrzebny ani jeden, ani drugi, to wymusza konkurencję, a wymuszona konkurencja powoduje obniżenie cen, prawda? Pójdziesz do człowieka, który ci to zbuduje najtaniej. Tak, zbuduje ci najtaniej, ale z drugiej strony, jak będziesz miał sieć fabryk, to i tak musisz to jakoś połączyć i tutaj wtedy operatorzy, jakby jeżeli chodzi o tranzyt, który będzie... Tak, ruch tranzytowy, zgadza się, tylko że on nie musi być radiowy. Prawda? On nie musi być radiowy, on będzie inny po prostu i oni pewnie tam te koszty, te ceny wzrosną, ale z drugiej strony ważne jest to, że to będzie duża optymalizacja lokalna, czyli optymalizacja... Sama optymalizacja to jest gra o sumie zerowej, o ile nie ujemnej, bo ceny spadają i wszyscy tracą, prawda? Natomiast tutaj to jest kompensowane z nawiązką, przynajmniej tak było do tej pory, przez możliwość nowych, znacząco lepszych usług. Czy Edge, czy Industry 4.0, czy w końcu może jakieś kiedyś prawdziwe IoT, takie, które jest do czegoś użyteczne, to ma ręce i nogi, jeżeli potrafisz wyjść z ruchem. Jeżeli nie musisz, jak sobie wyobrazicie, spróbujmy zrobić, wiem, że istnieją inne protokoły, że istnieje LoRa, że istnieją cały szereg innych możliwości, ale próba zrobienia IoT na sieci piątej generacji no jest absurdalna, bo uwaga, rozmowa się domyka przez centralę, czy przez punkt dostępu, jeżeli chodzi o dane kompletnej kontroli operatora. Czyli nieopłacalne. Zamykając, my zainwestowaliśmy w spółkę Sławka Pietrzyka, która realizuje Open RAN-owe sieci piątej generacji w IS Wireless, dlatego że właśnie wierzymy w to, że 5G w jakiś sposób zrewolucjonizuje ten rynek i zakładamy, że Sławek ze swoją wiedzą, ze swoim zespołem ma wszelkie kompetencje ku temu, żeby właśnie być takim graczem międzynarodowym, gdzie dzisiaj biznesu jeszcze w 1:1 nie ma, bo nie może być, bo to jest etap wczesnej fazy. Natomiast jakby perspektywy i to, jak rynek potrzebuje większej przepustowości, są bardzo, bardzo obiecujące. Ważne jest to, że zainwestowaliśmy kilka lat temu, gdzie Sławek miał wyłącznie plany. I to plany dotyczące kawałka radiowej sieci. Dzięki panu prezydentowi Trumpowi, który próbował skutecznie wyrzucić Huawei z zachodnich sieci telekomunikacyjnych,
trochę mu było nie po drodze niszczyć obraz Ameryki jako liberalnego kraju. W związku z tym ten atak poszedł poprzez Open RAN właśnie, czyli niezintegrowany carrier quality system RAN, tylko Open RAN, gdzie każdy może konkurować, może być wielu dostawców. Co zresztą jest modelem sprawdzonym w innych miejscach, prawda? Nie ma, zniknęły RAID-y i High Availability Servers, bo da się zrobić tak samo niezawodny system na sprzęcie spółki. To jest następna rzecz. To jest wszystko zdefiniowane przez software. Software Defined Radio. To jest część kluczowa tego podejścia. Nie będzie różnicy pomiędzy punktem dostępowym, anteną Wi-Fi, a antenką wirelessową w tym modelu. I to, co jest ważne, Sławek zaczynał od tego kawałka. Przy wszystkim, co się stało, w tej chwili oferuje full stack. Od Core Network do obsługi końcówek radiowych. I szczęśliwie początkiem tego roku pokazał działanie przez powietrze swojej laboratoryjnej sieci, co dla nas było bardzo poważnym milestone'em potwierdzającym, że technologicznie firma jest gotowa. Idą zgodnie z planem, co jest rzadkie. Zwłaszcza w nowych technologiach, innowacjach. Tak. Ten i następny rok to jest rozpoczęcie działań biznesowych na sprzęcie, który już funkcjonuje. I tradycyjnie, jak to u nas, nie jesteśmy ograniczeni do sprzedaży tego rozwiązania w Polsce, wręcz namawiamy do wychodzenia na świat, a model jest idealny. Duzi gracze zapisali się do klubu Open RAN, ale jest im dość wyraźnie nie po drodze, w związku z tym raczej należy liczyć na mniejszych dostawców i to jest miejsce, w którym byśmy chcieli być za 2-3 lata. I w ten właśnie oto sposób, to jest jakby podstawa naszej decyzji, to w co wierzymy, kibicujemy Sławkowi i będziemy go wspierać jak długo Będzie tego wsparcia potrzebować. Tak. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję za uwagę.